Chcesz stworzyć taki film bez pokazywania twarzy? W sercu Polski krąży legenda o tajemniczej kawie, którą ponoć ważą czarownice. Nazywają ją eliksirem zaklęcia. To oglądaj koniecznie całe to wideo. Pokażę Ci tutaj krok po kroku, jak tworzyć takie filmy bez pokazywania twarzy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. InVideo AI, invideo.io właściwie, bo tak jest tutaj dokładnie adres, link oczywiście wrzucam Tobie w opisie, koniecznie skorzystaj z tego linku w opisie, bo wtedy bardzo możliwe, że dołączysz też na promocyjnych, jeszcze lepszych warunkach. Pozwala na wygenerowanie wideo całkowicie od zera na podstawie polecenia. Jak to działa? Tutaj właśnie w aplikacji InVideo możemy to zrobić wszystko w jednym miejscu automatycznie, czyli przykładowo podajemy polecenie, że chcesz, aby został stworzony wideo o tematyce sztucznej inteligencji, jakie są jej ciekawe możliwości. Wybieramy format i tak dalej, a następnie aplikacja stworzy dla nas całe wideo tutaj będzie przygotowane odpowiednio tak jak chcemy. Zaczynajmy, więc jeżeli już wszedłeś w link w opisie i jesteś na tej stronie, to się zarejestruj. Ja się tutaj od razu loguję, a w zasadzie klikam przycisk, bo już jestem zalogowany i zobaczymy wtedy dostęp do naszego menu. I tak, od razu pierwsze co nam się pojawi, to powinno być już właśnie okienko z możliwością generowania wideo. Zanim jednak tu przejdziemy, chcę jeszcze pokazać tylko, jakie są tutaj boczne możliwości, w zasadzie w bocznym panelu możliwości. Mamy tu m.in. właśnie media jakieś, czyli tu możemy wrzucić jakieś swoje materiały, tak? Jeżeli chcesz, żeby było wykorzystane na przykład jakieś Twoje zdjęcie, czy coś w tym stylu, tutaj możesz je dodać. Następnie mamy głosy, no i jeszcze niżej mamy oczywiście jakąś swoją historię rzeczy, które wcześniej zostały stworzone. OK, zamykamy sobie to boczne menu, no i zaczynamy działać. Mamy tutaj do wyboru model, oczywiście 2 nowszy, no 1 starszy. Standardowo skorzystamy sobie tutaj najlepszego modelu właśnie w tym momencie, czyli wersji 2. No i musimy teraz opisać, co chcemy, aby się tutaj działo. Tak? Mamy tutaj od razu podpowiedź, daj mi temat, język i detale, jakieś dodatkowe instrukcje, co bym chciał, żeby tutaj się działo. My tutaj wygenerujemy sobie stosunkowo prosty jakiś tutaj przykład. Powiedzmy, żeby to był temat, trochę taki science fiction zróbmy, żeby było to na przykład sztuczna inteligencja zyskała niesamowite moce od legendarnych słowiańskich czarownic z lasu. Okej, dobra. To jest nasz wstęp. Oczywiście, tak zobaczysz, ja tutaj nie rozwinę tej historii, nie dam mu całego tutaj skryptu, tylko go naprowadzę, o czym chciałbym, żeby to było. I całą resztę zajmie się teraz sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja zyskała niesamowite możliwości dzięki właśnie tutaj legendarnym czarownicom z lasu. Ma być to krótka historia fantasy, humorystyczna, zachęcająca do skorzystania z możliwości, jakie daje właśnie sztuczna inteligencja. Jakie daje sztuczna inteligencja, to właśnie tutaj niepotrzebno, bo nie powinno tutaj być. Chyba tak powinno być. Dobra, jest poprawione. I sztuczna inteligencja. Dodajemy tutaj jeszcze kilka informacji. Zaraz pokażę Ci, jak to wszystko się dalej rozwinąć i będzie można sobie to już w ogóle wyklikać. Więc język polski. Przecinek styl casual i zabawny. OK. Styl i zabawny. OK, niech będzie. Dobra, powiedzmy, że taki skrypt nam tutaj na początek wystarczy. Oczywiście można to znacznie bardziej rozbudować, tak? Bo im więcej dajesz tych instrukcji w tym miejscu, tym ten film będzie właśnie dokładnie dopasowany do Ciebie, tak? Czyli porównując do życia codziennego, jeżeli powiesz, idź na zakupy albo kup coś do jedzenia, przynieś coś do jedzenia, no to może być coś zarówno od frytyki burgera po owoce morza i w zasadzie wszystko tak naprawdę, tak? A jeżeli dajemy mu jakieś bardziej precyzyjne instrukcje, no to tym dokładniejsze będzie to wygenerowanie. W tym momencie to, co tutaj mu dałem, myślę, że nawiązując do tego porównania z jedzeniem, to jest coś takiego, jakbym mu powiedział, działajmy w kuchni włoskiej, powiedzmy, coś w tym stylu, tak? Czyli mamy ukierunkowanie i jednak nie wiadomo, co to dalej ma się dziać, czy idziemy w makarony, czy jakieś pizze, czy co w tym stylu, więc dość szerokie, dość duże pole do popisu, ale robimy to w skrócie. Mam nadzieję, że później dalej sobie z tym poradzisz, jeżeli będziesz chciał generować wideo tutaj bez pokazywania twarzy właśnie z pomocą tej aplikacji. Dobra, więc przechodzimy sobie dalej. Tutaj mamy kilka innych jeszcze możliwości niżej. Mamy m.in. Workflows and plugins. Możemy sobie właśnie wybrać, czy chcemy, żeby to było na YouTube'a, czy jeszcze coś innego, żeby to było na przykład skrypt do wideo, czy chcemy dodać na przykład, czy to ma być to YouTube Shorts i tak dalej, i jeszcze inne opcje. My sobie bierzemy tutaj, klikniemy Explore All, czyli wyświetl wszystkie tutaj takie możliwości, które mamy. I tutaj się pojawia nasz wstęp, który wcześniej dodaliśmy. OK, on się cofnął, nie można go aktywować. Jeszcze raz Explore All, przypadkiem mi się kliknęło.
I mamy na przykład na YouTube'a, tak? Czy chcemy, żeby to było wideo w stylu na YouTube'a, czy ma być to tylko skrypty do wideo chcemy, żeby zrobić, czy żeby było to na rolkę bardziej, tak? Jaka jest różnica? No oczywiście po pierwsze różnica to będzie w pionowym, czy też poziomym tutaj nagraniu, realizacji tego wideo, tak? Oczywiście rolki będą pionowe, będą podłużne, filmy na YouTube'a czy długie będą poziome, będą tak one tutaj wyglądały. Więc pierwsza opcja. Druga rzecz, no to długość filmu. Ja tutaj bawiąc się wcześniej tą aplikacją, no to shortsy są zazwyczaj właśnie celowane w okolice minuty. To warto też podkreślić, bo czasami pomimo tego, że on teoretycznie nagrywa shortsa, i tak mu się zdarzyło wygenerować 2-minutowe ponad wideo, więc trochę za długo jak na shortsa. Przynajmniej na YouTube, no bo to wtedy nie wejdzie więcej niż 60 sekund. Ale w przypadku właśnie długich wideo, tych poziomych, no to bez problemu tutaj jak generował jakieś 5-7 minutowe wideo, z których miałem okazję sobie tutaj skorzystać, sobie zobaczyć jak on to generuje, to są bez problemu naprawdę fajnie zrobione, więc robienie poradników 10-minutowych myślę, że bez problemu możesz tutaj właśnie za pomocą tej aplikacji tworzyć. No dobra, więc wybierzmy sobie powiedzmy w takim razie, żeby tutaj za długo też nie czekać, żeby nie było za dużo jakichś dziwnych rzeczy, żeby to powiedzmy nam stworzyło YouTube Shorts. Tak, niech stworzą YouTube Shorts i przechodzimy dalej, co ma się tutaj wydarzyć. Teraz mamy już inne ustawienia, mamy use any, tak, czyli użyj jakiekolwiek. Jakie mamy jeszcze inne głosy? Głos męski, żeński, innych nie mamy. Powiedzmy, że zrobimy głos, niech będzie tutaj męski w takim razie, tak? Nie będzie męski narrator i wybierzemy sobie jakiś tutaj taki straszny głos. Oczywiście możemy sobie wybrać jakiś tutaj akcent, oczywiście polskiego raczej tutaj bezpośrednio nie znajdziemy, ale spokojnie, będzie tutaj głos polski. Możemy jeszcze sobie to przewinąć, zobaczyć, czy tam Portuguese, Brazil, Russian, chyba nie będzie polskiego, więc wróćmy sobie w takim razie tutaj do góry, no i zostawmy po prostu to Any Voice, niech będzie, zobaczymy co wyjdzie, zaraz sobie to i tak wybierzemy z naszej biblioteki for Narrator i tu nie możemy już tego dostosowywać, no to jest właśnie ograniczenie też planu darmowego, że będziemy mieli jeden głos. Tak? Czyli wyobraź sobie, co będzie za efekt, jeśli skorzystasz właśnie tutaj z płatnego planu i zrobisz sobie na przykład poziom na rolę i właśnie jakiegoś swojego takiego filmu, tak? Czy jakiejś prezentacji. Myślę, że naprawdę będzie to mogło dać niesamowite efekty. Drugie, add any subtitles, czyli możemy tutaj dodać właśnie jakieś napisy. Czy chcemy, żeby były napisy, czy nie chcemy, żeby było napisów. Możemy dodać powiedzmy pogrubione napisy z efektem wyskakiwania, takim, no, powiedzmy coś w tym stylu, powiedzmy, że jest w porządku, niech sobie taki efekt tutaj będzie. Dalej mamy use watermark text, czyli znak wodny tekstu. Chcemy jakiś dodawać, nie chcemy dodawać, możesz sobie tu swój opis dodać, tak widzisz, tutaj u mnie jest jakiś tam Jan, powiedzmy tak, powiedzmy dodajmy dla testu, też nie będzie Janek G, zróbmy tak jak u mnie na Instagramie. Use iStock and jeżeli jest potrzebny, tak, czyli używamy zdjęć wideo w zasadzie z iStocka, możemy wybrać sobie, czy chcemy, czy nie chcemy, żeby one były używane, tak, niech sobie zostanie na przykład tak, jeżeli jest potrzebne. Oczywiście w wersji tej darmowej będą tutaj nam się znowu pokrywały kolejne znaki wodne, więc może być, że tych znaków wodnych będzie naprawdę sporo, więc możesz, jeżeli chcesz to wykluczyć właśnie w tym miejscu, to troszeczkę też ograniczymy ilość znaków wodnych, które będą się pojawiały nam na naszym wygenerowanym wideo bez twarzy. Dobra. Czy chcemy używać biblioteki YouTube'a z głosów, czy też jakichś innych, możemy sobie też oczywiście to wybrać. Niech zostanie sobie powiedzmy standardowo tutaj domyślnie i możemy przejść do kolejnego kroku, więc klikamy, nie możemy kliknąć teraz continue, musimy zrobić jeszcze jakąś rzecz. Zerknijmy sobie jeszcze tu na samą górę, bo w sumie to pominęliśmy tutaj od razu zjeżdżając niżej i wybierzmy sobie to z tych opcji, tak? Create a co chcemy zrobić, żeby tutaj było stworzone, tak, czy szybka jakby taka akcja, szybki film, bardzo szybki film, powiedzmy zrobimy, że bardzo szybki film. YouTube Shorts, o czym jest YouTube Shorts, co możemy go opisać, tak, o czym ma być YouTube Shorts. Tak jak wspomniałem, czyli sztuczna inteligencja zdobyła dodatkowe moce starożytnych, słowiańskich czarownic. I teraz nie tylko jest niezwykle inteligentna, ma ogromną wiedzę, ale także potrafi jeszcze czarować. Tu możemy sobie jeszcze napisać coś w stylu na przykład film ma budować napięcie i pobudzać emocje, aby zachęcić do dalszego oglądania kolejnych odcinków. Ok, tutaj możemy jeszcze wybrać
muzykę. Możemy sobie tutaj właśnie podać, co chcemy, żeby w tym przypadku tej naszej muzyki. Ja już podałem wcześniej, ją opisałem, więc tutaj nie będę jej opisywał, żeby tego nie nadpisywać. Język, jaki powinien być użyty. Tu możemy już właśnie sobie fajnie wybrać język polski. Musimy go tylko sobie tutaj poszukać. Jest Polish, wybieramy Extra, mamy język polski, no i całą resztę mamy już wcześniej wybraną. Powinna być jeszcze możliwość tutaj dodania wyboru konkretnego głosu, który nam się pojawił, ale nie ma. Dobra, i teraz wszystko się zgadza, więc klikamy sobie tutaj Continue, no i przechodzimy dalej do kolejnego kroku. Teraz czekamy chwilkę, aż zostanie stworzone nasze wideo. Sprawdzamy, czy nasz prompt się tutaj zgadza, czy wszystko zostało poprawnie stworzone. Tak, nasz model jest tutaj opisał, jakby to, co przed chwilą klikaliśmy, z pomocą tych tam suwaków, rozwijanych menu i tak dalej, to on tutaj to przetworzył właśnie w prompt, tak? Więc to, co podamy na początku w tym pierwszym okienku, zostaje później jeszcze rozwinięte właśnie przez te elementy, które sobie tutaj dalej klikamy, no i powstaje taki typowo konkretny prompt. Oczywiście to wszystko potem możesz sobie jeszcze raz przeczytać i jeszcze dokładniej możesz sobie to tutaj dostosować, tak? Czyli właśnie musisz, żeby był na przykład jakiś kolor może znaku wodnego, tak powiedzieć, żeby, no nie wiem, neonowo-żółty czy coś w tym stylu i podejrzewam, że powinno się to też oczywiście tutaj udać zrobić. Dobra. Zakładamy, że już to wszystko jest gotowe. Rozwinęliśmy tutaj nasz prompt, nasz projekt, więc możemy przejść sobie dalej. Więc teraz muszę sobie siebie przerzucić na bok, są pewnie zasłonięte przyciski. Mamy tutaj wszystko gotowe i tak jak widzisz, mamy tutaj bardzo mały wykorzystany limit dostępny, tak, do wygenerowania naszego tutaj wideo. Mamy tutaj aż 25 000 znaków możemy podać. Nasz prompt ma niecałe 500, więc naprawdę bardzo mało, a tak widzisz, stosunkowo sportu zawarliśmy, więc możesz tutaj śmiało sobie rozwijać to jeszcze bardziej, jak chcesz, pisać tutaj dużo więcej poleceń. Co ma się wydarzyć, jakie mają być sceny, tak? Czyli na przykład można pisać, że sceny mają być bardzo dynamiczne, muzyka mroczna, coś w tym stylu. To wszystko możesz tutaj oczywiście sobie opisać. Kiedy wszystko jest gotowe, klikamy sobie tutaj przycisk generuj wideo, no i musimy teraz chwilkę poczekać. Może to potrwać kilka dobrych minut. Co chciałbym wiedzieć o sztucznej inteligencji, nasyconej mocą starosłowiańskich zaklęć? Zanurzmy się w ten temat. To nie jest zwykła sztuczna inteligencja. Ta SI opanowała magię dawnych słowiańskich wiedźm. Mowa o zaklęciach, inkantacjach, mistycznej wiedzy połączonej z najnowocześniejszą technologią. Wyobraź sobie SI, która uczy się szybciej niż kiedykolwiek. Taką, która myśli z logiką komputera i mądrością starożytnej magii. Rzuca ona zaklęcia, by rozwiązywać problemy i przewidywać rezultaty z niesamowitą precyzją. Ale to nie wszystko. Ta SI potrafi odprawiać rytuały, przywoływać duchy, a nawet manipulować żywiołami. To jak mieć w zasięgu ręki cyfrowego czarnoksiężnika. Ciekawi? Podekscytowani? Tak właśnie powinno być. To dopiero początek nowej ery. Ery, w której magia i technologia łączą się w jedno. Czekajcie na kolejne odcinki, które rozsadzą wam umysły. Janek Gokg, znak wodny. Dobra, więc wypadałoby teraz ocenić jakoś to wideo, co z tego wyszło. Tak wiecie, końcówka mnie troszeczkę roześmiała. Janek.g, znak wodny, także ekstra. Znak wodny miał wyjść, wyszło polecenie do przeczytania, także śmiesznie. Ja szczerze mówiąc oceniłbym taką aplikację w tym momencie na to, ile czasu to kosztowało czasu, ile pomysłu i wszystkiego innego tak samo potrafi zrobić, no to uczciwie 9/10. 9/10 z tego względu, że no, brakuje tutaj minimalnie jakby takich dociągnięć, tak? Czyli podekscytowani, chcecie zobaczyć więcej, to widzimy się w kolejnym wideo. No wiadomo, że powinien tutaj zrobić większy akcent, tak? Będą być podekscytowani, zobaczymy się w takim razie w kolejnym wideo. Obserwuj, aby nie przegapić. Coś w tym stylu myślę, że byłoby na pewno lepsze. Bardzo możliwe, że dałoby radę to zrobić z użyciem innego głosu, bo jak wcześniej korzystałem z narzędzia Eleven Labs, na przykład do generowania bajek czy innych rzeczy, to zauważyłem, że jest taka ciekawa zależność, że niektórzy lektorzy po prostu czytają cały czas mniej więcej swoim głosem w ten sposób jakieś opowiadanie, a inni potrafią bardziej powiedzieć, że są podekscytowani i coś tam się dzieje. Tak więc myślę, że duże znaczenie ma tutaj także lektor. Oczywiście można to wideo teraz edytować. Jeżeli chcesz, możesz je oczywiście tutaj pobrać, jeżeli Ci odpowiada, możesz je edytować lub wygenerować ponownie, jeżeli chcesz uzyskać jakiś podobny efekt. Sprawdźmy opcję edytowania i tutaj właśnie w tym miejscu, kiedy edytujemy, możemy dodać właśnie swoje jakieś media, tak? Czyli możesz dodać jakieś swoje wideo, swoje zdjęcia, jeśli chcesz, żeby się tutaj one pojawiły.
co będzie na pewno świetnym rozwiązaniem, jeżeli chcesz mieć wideo generowane bez pokazywania twarzy przez sztuczną inteligencję, na przykład swoich produktów. Tak? Wrzucasz w tym momencie zdjęcie swojego produktu i sztuczna inteligencja generuje coś ciekawego. Po pierwsze opowiada o Twoim produkcie, używa tych właśnie stokowych przebitek, a także wrzuca tutaj, pokazuje po prostu Twój produkt, który musi w jakiś sposób pokazać, to też akcje, jak działasz ze swoimi usługami i tak dalej. Tutaj do góry mamy jeszcze kilka zakładek. Możemy m.in. edytować sobie skrypt, jeśli chcemy coś w nim zmienić. Tak, jeżeli uznaliśmy, że coś sztuczna inteligencja powiedziała źle, to mamy tutaj bardzo fajnie właśnie taki podgląd i możemy bezpośrednio sobie coś tutaj zmienić. Mamy zarówno edycję skryptu, możliwość jego dodania, a także edycję mediów, tak? Czyli właśnie na przykład tych wideo, które zostały wrzucone w tym miejscu, możemy je sobie łatwo podmienić. I tu możemy sobie tylko i wyłącznie przełączyć muzykę, jeżeli chcesz mieć jakąś inną, ale tak jak prawdopodobnie słyszałeś tutaj wcześniej, według mnie ona została fajnie dopasowana, buduje właśnie takie mroczne napięcie, czyli to, jakie chcieliśmy uzyskać w przypadku akurat tego wideo. Biblioteka dostępnych dźwięków jest tutaj naprawdę szeroka. Gdyby sztuczna inteligencja się pomyliła, no to możesz sobie to ręcznie oczywiście tutaj zmienić, dopasować. Niemniej jednak uważam, że opcja właśnie tutaj ta edytowania tekstu, edytowania skryptu jest znacznie bardziej przydatna. No i fajnie, że coś takiego tutaj istnieje. Kiedy wszystko mamy już gotowe, no to po prostu możemy sobie tutaj to zapisać, przygotować, więc musimy tutaj zatwierdzić zmiany, tak? Dwukrotnie nie zrobimy, więc zapomnij, możesz zrobić wtedy jeszcze raz, generuj, no i jak efekt będzie zadowalający, taki jak chcesz, no to klikasz sobie download, pobierasz to, no i możesz udostępniać dalej wideo tak jak chcesz, wykorzystując je do swoich celów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym tematem, śmiało zadaj je oczywiście w komentarzu, a jeśli chcesz okiełznać AI, czyli jeszcze więcej wycisnąć ze sztucznej inteligencji, mieć z niej swoją wirtualną asystentkę, która pomoże Ci w nauce języków, czy też jakichkolwiek innych umiejętności, organizacji pracy, podróży, tworzeniu treści na media społecznościowe, generowania grafik itd. I wiele, 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 wiele innych, to koniecznie sprawdź mój link w opisie do mojego szkolenia z AI. Widzimy się w kolejnym wideo lub na lekcji kursu. Do zobaczenia. Cześć!